Dzień dobry kochani, witam serdecznie z Malediwów, witam z Tuluzu. Później pokażę Wam ocean. Dzisiaj kolejna część o Londynie. Jest wiele rzeczy, których nie powiedziałam i są mega ciekawe. Pojawiły się też pytania pod ostatnim filmem. Koniecznie zobaczcie sobie pierwszą część. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy skomentowali. Widzę, że sporo osób było zainteresowanych tym tematem i chętnie powiem więcej. Myślałam, że jestem w stanie ująć wszystkie najciekawsze rzeczy w jednym filmie o Londynie. Okazało się, że jest to totalnie niemożliwe. Rok i 8-9 miesięcy w Londynie okazuje się, że to są historie, słuchajcie, niezmierzone, niezliczone. Na Malediwach pora deszczowa, właśnie lało. Teraz kropi, ale chyba zrzewa na mnie. Jest wielka, ciemna chmura naprzeciwko i jestem pewna, że w kolejnych 10-20 minutach zacznie lać. W sumie to Wam pokażę tą chmurę, poczekajcie. W zasadzie już zaczyna lać w tej sekundzie, więc ja się zbieram, słuchajcie. Zbieram moje notatki, to co chciałam Wam powiedzieć. Taki trochę false start, ale na pewno zaraz przestanie padać. Widzicie, tam jest jasne niebo, a tam jest ta wielka, lejąca chmura. I za mną też jest jasno, więc zaraz się widzimy. Poczekajcie. Kochani, bo już bym zapomniała, zanim jeszcze zaczniemy, słuchajcie. Pamiętacie, jak mówiłam o live'ie, że chcę zrobić na YouTubie pierwszy w życiu live i to jest ważne. Brakuje 40 osób, żeby było 3000. To jest bardzo mało. Więc proszę, kto jeszcze nie subskrybuje, a mnie ogląda, może byście się skusili na tą subskrypcję i obiecuję, zrobimy fajny live, dam Wam znać wcześniej. Będziemy sobie rozmawiać i Was też może lepiej poznam, co po niektórych, którzy mnie oglądają. Pokropiło chwileczkę, ale przestało, więc zacznę nagrywać. Omawiałam 20 prac w Londynie, a okazało się, że to nie wszystkie moje prace. Zapomniałam o kilku kluczowych momentach w moim życiu i dzisiaj Wam o tym opowiem. Pojawiło się pytanie, ile zarabiałam i jakim cudem dałam radę się w ogóle utrzymać w tamtych czasach w Londynie. To jest bardzo ciekawe, że ja nawet nie pracowałam pełnego etatu w Londynie, a byłam w stanie się utrzymać. Natomiast moje warunki oraz to, na co sobie mogłam pozwolić, to jest inna kwestia. W 2012 roku, pod koniec roku, ja przyjechałam w październiku, zarabiało się 6,19 funta na godzinę brutto. Netto to daje 5,50 funta na godzinę. Przeliczając to na złotówki, to nie ma sensu, bo wszystko będę mówiła w funtach, natomiast no powiedzmy, że to było około 30 zł na godzinę, tak? Jak wszyscy wiemy, w Anglii rozliczamy się tygodniowo. Zarabiamy tygodniowo, płacimy za mieszkanie tygodniowo, za Oyster kartę tygodniowo i w ogóle za wszystko jest tygodniowo. My płaciłyśmy za pokój 150 funtów na tydzień, dzielone na 2, 75 funtów na osobę i w tym były wliczone rachunki, wszystkie, łącznie z internetem. Do tego dochodzi Oyster karta i ja nigdy nie kupowałam tych abonamentów właśnie na tydzień, na miesiąc, dlatego bo ja pracowałam kilka dni w tygodniu i mi się bardziej opłacało jednorazowo zapłacić kartą TAP niż kupować na cały tydzień, na przykład po całym Londynie. Pracowałam tylko około 20-25 godzin, maks 30. 20 godzin to wychodzi 110 funtów tylko, a za 25 to wychodzi 130 funtów na tydzień. To jest niedużo, bo pamiętajcie, że płacimy 75, metro też wychodzi na pewno 20-15 na tydzień, bo no jednak muszę jechać w tą i w tamtą kilka razy w tygodniu. Reszta, która mi zostaje, czyli nie za wiele, to jest na jedzenie. Ja na jedzeniu nigdy nie oszczędzałam, kupowałam najlepsze organiczne produkty po prostu z sklepów. Natomiast oprócz mojej pracy, tej powiedzmy na początku w McDonaldzie, gdzie pracowałam około 25 godzin w tygodniu, ja zawsze gdzieś próbowałam sobie coś dorabiać. I jedna z prac, którą miałam i której zapomniałam ostatnim razem, to praca sprzątaczki. Sainsbury's, tam była taka tablica ogłoszeń i można było napisać ręcznie albo na komputerze i przypiąć swoje ogłoszenie normalnie z numerami telefonu, tak jak w starych czasach, że się odrywał numer telefonu. I ja takie ogłoszenie zamieściłam i miałam parę klientów tu i tam.
i moja stawka to było 10 funtów na godzinę do ręki. Więc to były te takie dodatkowe pieniądze, więc ja na tydzień byłam w stanie zarobić 30, 50, 60 funtów ekstra. Powiedzmy, tak, bo to wiadomo, to bardzo zależało od tygodnia i tak dalej. To nie było tak, że ja miałam regularnych klientów. Później miałam już przez całe prawie 2 lata, miałam jedną rodzinkę, raz na tydzień zawsze do nich chodziłam, 3-4 godziny, zostawiali mi pieniądze na stole, ja po prostu miałam klucze do domu, tylko pisałam im kiedy będę, kiedy im też odpowiadało. I ja sobie tam jechałam i zabierałam 40 dodatkowych funtów i po prostu czasami, wiecie, bardzo szybko sprzątałam i w 3 godziny się wyrabiałam, zabierałam 40 funtów. To byli tacy moi bardzo dobrzy przyjaciele, można powiedzieć. Oni mieli 2 dzieci i ja z nimi 3 domy zmieniłam. Oni się 3-krotnie przeprowadzali i w różnych miejscach, w różnych domach sprzątałam. To było małżeństwo angielsko-australijskie. Bardzo kochani ludzie. A poza tym to takie miałam z doskoku różnych dziwnych ludzi. Naprawdę kiedyś poszłam do takiego domu, takich studentów i tam było tyle kurzu, taki był syf, smród i brud, że ja nigdy nie widziałam takiego syfu. To wyglądało tak, jakby tam nikt nie sprzątał przez 10 lat, a ten dom był używany. Nie wiem, ja miałam wielką satysfakcję, kiedy posprzątałam ten dom, bo on po prostu lśnił. Z takiego wielkiego burdelu zrobiłam po prostu pałac lśniący i złoty. Ale też miałam dziwnych ludzi. Na przykład kiedyś pojechałam na jakąś bardzo drogą dzielnicę, blisko centrum miasta, i tam siedziała taka pani z malutkim dziedziusiem no nie wiem czy dziedziusiem, z małym dzieckiem. O Jezu, zaczyna padać. Naprawdę zaczyna teraz padać. O nie, muszę uciekać chyba. I ona była niefajna dla mnie, bo przyjechałam do domu białego, wszystko było białe i ten dom po prostu był bardzo, bardzo czysty. Ona kazała mi sprzątać. Wiedziała, że 2 godziny mam i kazała sprzątać mi, wiecie, dół i górę, okna, po prostu wszystko, wymieniać pościele, nie wiadomo co. I ja bardzo szybko oczywiście sprzątałam. No nie, muszę iść, słuchajcie, zaczyna mocno padać. Ale muszę dokończyć ten wątek. Zobaczcie ocean. Jak wygląda. Dobra, to nie jest śmieszne. Ucieknę szybko tutaj. Ale tu nie ma żadnego dachu. Tylko jest więcej palm. Ale tutaj mogę chyba przeczekać. W sumie mogę tutaj nagrać, wiecie? Dobra, zaraz wracam. Przyniosę moje rzeczy i już Wam dokończę o tej pani. Maldiwski kwiatuszek. Znowu przestaje padać. Pójdę tam nad ocean, jak całkiem przestanie. Słuchajcie, i dała mi 2 godziny. W ogóle nie była miła. I ja, no wiecie, bardzo szybko starałam się sprzątać, ale nie byłam w stanie wszystkiego dokładnie posprzątać. Ona miała wszystko białe po pierwsze, poustawiane tych flakonów, tych figurek nie wiadomo czego, na takich jakby do samego prawie sufitu szafkach, komodach, nie wiem jak to powiedzieć. I ona stwierdziła, że w ogóle brudno jest, wszystko jest bardzo brudne i że w ogóle jestem beznadziejna. Zapłaciła mi z łaską 20 funtów, ja tam musiałam jechać do centrum miasta prawie i po prostu była niemiła dla mnie. Ona jeszcze miała pretensje, odsuwała te flakony, pokazywała mi, a ja wtedy nie mówiłam tak dobrze po angielsku, żeby jej powiedzieć, że no chyba zwariowałaś, dałaś mi 2 godziny na sprzątanie całego domu, po pierwsze. Po drugie, nie możesz kazać mi robić kompletnie wszystkiego w 2 godziny, bo ja nie dam rady. Po trzecie, i najbardziej dziwna historia, nie jestem w stanie sobie dokładnie przypomnieć, bo to było 14 lat temu. Natomiast ja pojechałam gdzieś do kogoś bardzo daleko, na drugą stronę jakby miasta i do takiego mieszkanka. To były mieszkania normalnie, wiecie, w Londynie mieszkania są rzadkie, ale są. I tam był koleś ciemnoskóry. Ja nie pamiętam, czy on był Afrykańczykiem, czy on był z południa Sri Lanki, nie wiem. Nie pamiętam, czy on był Azjatą, czy z Afryki, czy może, nie wiem, z Pakistanu i miał ciemną skórę. Po prostu tego kompletnie nie pamiętam. Wiem, że naprawdę miał ciemniejszą skórę, nie był po prostu, nie wiem, Europejczykiem. I to było takie dziwne, bo surferzy za mną idą surfować, bo to jest wyspa surferska. Tulustu. I to było takie mega dziwne, ten koleś. Ja w ogóle teraz to ja nie pojechałabym albo zrobiłabym jakiś interview, wywiad, kto to w ogóle jest. Ja nie mam pojęcia, dlaczego ja tam pojechałam. Dlaczego ja się nie bałam,
czy jestem człowiekiem, rozmawiałam przez telefon wcześniej, się go zapytałam, kim on jest, czy nie. Ja właśnie o to mi chodzi, że tych szczegółów nie pamiętam. Na jakiej podstawie ja podjęłam taką decyzję w ogóle, żeby jechać do kolesia jednego, obcego. Przyjechałam tam, zamknął te drzwi w tym małym mieszkanku. Ja się tak czułam, no nie za ciekawie, bo zawsze jednak jak jeździłam sprzątać, to były rodziny albo kobiety przeważnie. To kobiety siedzą w domu, zajmują się tym sprzątaniem, to one szukają tych sprzątaczek. Przeważnie to do rodzinek jeździłam albo do jakichś kobiet, albo coś takiego. No raz miałam tych studentów, też pamiętam. I przysięgam Wam, on w ogóle nie kazał mi sprzątać. On kazał mi prasować jego ubrania, koszulę i ja po prostu prasowałam, taka przelękniona trochę, bo on się na mnie cały czas gapił, ale szybko wyprasowałam i powiedziałam, że już muszę iść i poszłam. Nie pamiętam w ogóle, czy byłam u niego godzinę, czy pół, czy dwie, czy mi zapłacił, czy nie, czy mi zapłacił więcej, czy mniej. Mniej wątpię, bo chyba jednak mi zapłacił, skoro tam zostałam. Nie pamiętam, żeby nie, ale to było takie dziwne i to w ogóle w nocy. Ja pamiętam, że już była noc. To wiecie, był wieczór, tak, ale w zimie, nie wiem, 7 wieczorem, 8, to już jest ciemno w Londynie też. Więc mega dziwna historia i nie polecam tak pracować, bo słuchajcie, w tych czasach to w życiu bym nie pojechała do jakiegoś obcego kolesia. Wtedy ja byłam bardzo mało doświadczona życiowo, bardzo ufna i zawsze dobrych ludzi spotykam. Zresztą do dzisiaj dobrych ludzi spotykam. Ale jakby z tym wszystkim, co teraz się dzieje w świecie, jak bardzo dużo jest skamów, skamerów, oszustw i jak bardzo teraz ten świat się zepsuł, jeszcze bardziej niż kiedyś. Zawsze wiadomo, był zepsuty, zawsze było zło i tak dalej, ale teraz to wszystko jest jawne, można dużo ludzi krzywdzić i w zasadzie czasami nie masz za to czasami nie ma konsekwencji. Ja siebie naprawdę podziwiam, że w 2012 roku jechałam godzinę w jedną stronę, płacąc za metro ileś tam dużo funtów i po prostu tak, nie bojąc się. Ale dlaczego ja pracowałam te 20-25 godzin na tydzień? To nie dlatego, że nie mogłam pracować więcej, to nie dlatego, że mi zabronili w McDonaldzie albo zabronili mi, jak pracowałam jako barmanka potem, albo jako kelnerka. Nie, ja po prostu chciałam też trochę pożyć. Jakbym pracowała 40 godzin w tygodniu w Londynie, to ja i tak czy siak bym nic nie oszczędziła, bym sobie kupiła ubrania, czy buty, czy coś, ale bym o wiele więcej musiała po prostu pracować. 5 dni w tygodniu, 8 godzin plus dojazd, więc 5 dni miałabym wyjęte z życia. No i weekendy też, bo jako kelnerka wiadomo, soboty, niedziele to normalne dni pracy. Dlatego ja sobie wybrałam, że będę pracować 20-25, ale tutaj sobie właśnie zrobię jakieś sprzątanie za 10 funtów na godzinę, a tutaj sobie po prostu pożyję. Nie kupię sobie ubrań, ale będę mieć życie. Moje życie spędzałam w parkach. Siedziałam w Richmond Park bardzo dużo, bo tam miałyśmy stosunkowo niedaleko. I w ogóle w różnych parkach byłam, ale w tym Richmond naprawdę nad tymi jeziorami z tymi łosiami, bo tam są deers. To są jelenie po polsku chyba. No więc po prostu tam żeśmy przesiadowali, bo ja wtedy miałam, słuchajcie, chłopaka. I właśnie my kochaliśmy naturę i w sumie on też nie pracował za wiele. I tak nam właśnie życie mijało. Też właśnie dorabiałam sobie w pewnym momencie u jego taty w bardzo fajnym klubie i tam chodziłam piątki, soboty i tam też dobrze zarabiałam. Nie pamiętam ile na godzinę, na pewno więcej niż 5,50, plus do tego napiwki. Pracy są po prostu niesamowici. No bo to był ten Acton, czyli to nie jest typowo polska dzielnica, ale to jest bardzo blisko Ealingu, polskiej dzielnicy i też tam mieszkają Polacy, bo to taka trochę tańsza dzielnica, ale tam w ogóle jest miks, tam Acton to nie jest polska dzielnica, natomiast ta bliskość Ealingu i to, że na Actonie jest taniej, to tam też mieszkają Polacy. 5 funtów to 10 mi dawali. Mało tego, zdarzało mi się, że mnie wołał, mówi chodź tu i wołał mnie, ja podchodziłam do niego, a on mi masz. Po prostu dawał mi do ręki 5-10 funtów, dawali mi za nic, w ogóle nie obsłużyłam ich, nie chcieli, żebym obsłużyła, oni chcieli dać mi pieniądze. Więc na przykład z takiego wieczoru jednego ja potrafiłam mieć na przykład 80 funtów, wiecie, to bardzo dużo, 80 funtów to ja musiałabym pracować prawie cały tydzień, tak, w takiej pracy McDonalda.
za 80 funtów to ja musiałam pracować bardzo ciężko, myć kible w McDonaldzie przez 2,5 dnia. Moje. Więc naprawdę właśnie takie dorabianie sobie tu i tam było dla mnie mega, mega korzystne. I pamiętam, że moim priorytetem właśnie był balans. Ja w Polsce, jak wyjechałam z Polski, byłam kelnerką i ja bardzo dużo pracowałam. Ja pracowałam 50 godzin w tygodniu na nogach, szybko biegałam i po prostu dużo pracowałam. I naprawdę pierwszy raz w Londynie to był dla mnie taki oddech. Więc może to się mega dziwne wydawać, ale naprawdę dało się z tego wyżyć, dlatego bo dzieliłyśmy pokój. Miałyśmy jedno łóżko dwuosobowe i jedną kołdrę. Nas nie było stać na to, żeby sobie kupić 2 kołdry. Myśmy nie miały żadnych takich ekstra pieniędzy. Dosłownie wszystko to, co zarobiłam, wydawałam na mieszkanie, Oyster kartę i na jedzenie. Tyle. Nie kupowałam sobie żadnych butów, żadnych ubrań, nic. Do tego stopnia, że ja nie miałam kurtki na zimę. Już Wam o tym mówię. Co się stało w zimie? Jestem w nowej lokalizacji, ja taka, słuchajcie, z oceanu wyszłam, mam mokry strój na sobie, bo tutaj spędzam dzisiaj dzień. Przyjechałam ze swojej wyspy, 25 minut speedboat i kąpię się, bo byłam na ulubionym jedzonku tutaj. Jaja, szok i niedowierzanie. Anka powiedziała mi, wiesz Blanka, w Londynie to nie ma zimy. W ogóle tam jest ciepło, tam nie ma śniegu, tam nie ma minusowych temperatur i w ogóle jest jak w jesieni w Polsce. Po prostu tam nie ma zimy. Jest w ogóle świetnie. Mówię, Boże, cudownie, to jest po prostu kraj dla mnie. I ja nie wzięłam sobie żadnej kurtki zimowej z Polski. Przyjechałyśmy w październiku, to jeszcze rzeczywiście było dość ciepło. Listopad, grudzień, styczeń nadszedł, no to już był koszmar. W ogóle grudzień już był koszmar. To jest tak, 2012 rok, 13 zima w Londynie, w ogóle spadł śnieg, były mrozy, dzieci nie poszły do szkoły i tak dalej, ale rzeczywiście tam nie ma takich siarczystych mrozów i tak dalej. To jest prawda, natomiast pamiętam styczeń, to było tak, że na przykład było +5, ale wiatr był tak siarczysty i był taki przeraźliwie zimny, on Cię normalnie mroził do kości. I bardzo, bardzo wiało w Londynie. To jest wyspa. Mocno wiało, o wiele mocniej niż w Polsce w zimie. Nad rzeką to po prostu strasznie wiało, a my nad tą rzeką mieszkałyśmy, nad Tamizą. I ja strasznie marzłam. Miałam taki płaszczyk jesienny. Ubierałam jakieś swetry ale to w ogóle nic mi nie dawało. A nawet wtedy nie miałam swetrów jakichś, wiecie, wełnianych czy coś. Moja wiedza na takie tematy, że trzeba mieć wełniany sweter, też była mała. Jakieś miałam akrylowe czy nie wiem co. Maksa na maksa cierpiałam i marzłam. Rzeczywiście nawet jak było to +5, +4 i ten wiatr, to pisało odczuwalna temperatura i pisało normalnie na Google'ach. Pisało -2, -4, no bo rzeczywiście odczuwalna temperatura była minusowa przy tych ogromnych wiatrach londyńskich zimowych. Że ja tak chodziłam i tak się męczyłam. Szłam czasami do sklepu, najtańsza kurtka zimowa kosztowała 55 funtów. Dla mnie w tamtym czasie 55 funtów były to pieniądze, które ja sobie nie mogłam pozwolić na tą kurtkę. Po prostu nie mogłam, bo pamiętajmy, że ja zarabiałam na przykład 150 funtów na tydzień z tymi moimi wszystkimi dodatkowymi pracami, więc no nie mogłam. Więc ja naprawdę nie miałam tych 55 funtów ekstra. Zaczęłam chodzić po charity shopach, czyli po tych second handach angielskich i szukać czegoś. No nie za bardzo mogłam znaleźć. Znalazłam takie sztuczne futro. Wstawię zdjęcie jak znajdę, na pewno znajdę. Mam nadzieję, że znajdę. Chcę Wam to pokazać. Króciutkie, sztuczne futro, plastik, po prostu plastik. Wcale nie ciepłe, ale wiecie, no wydawało się, że jest grube, bo takie sztuczne, dużo plastiku. Podszewka też taka plastikowa. Słuchajcie, bez guzików to było i to kosztowało 10 funtów. No to mi było stać. Kupiłam to, poszłam do Krawcowej i zapłaciłam kolejne 10 funtów. Ona mi zrobiła takie zaszewki do tego, że nie było ich widać, bo tam się nie dało zrobić guzików, bo to było futro sztuczne. Takie, wiecie, zaczepki mi zrobiła 4 i króciutkie to futerko, że dupka na wierzchu po prostu, żadna zimowa kurtka, umówmy się, ale ja w tym przechodziłam zimę. Jedną, drugą. Ja nie wiem, czy to futro nie jest przypadkiem u nas na strychu gdzieś, bo ja mam do niego wielką sentymentalną wartość do tego futra sztucznego, bo ono po prostu dużo widziało i dużo ze mną przeszło.
I skończyło się na sztucznym futrze plastikowym, które w ogóle nie było ciepłe, za 20 funtów. Ale widzicie, 20 a 55 w tamtym momencie życia to duża różnica. I jeszcze najlepsze jest to, że ja jestem fanką, ja w ogóle kocham teatr, aktorstwo i te sprawy. I ja kocham też musicale. I wiecie, że w Londynie jest West End, taki odpowiednik Broadwayu amerykańskiego. Bardzo słynne musicale, wszystkie najsłynniejsze ze świata. I pamiętam, że wtedy był ten taki, po polsku to jest chyba ten Czarnoksiężnik z Krainy Oz. To wtedy 2012-13 to był tam hit. I czasami byłam w weekend w centrum w Londynie, sobota, piątek. I ja widziałam takie, wiecie, wielkie kolejki na ten spektakl. Jak otwierali te teatry wieczorami, już była noc. I ja sobie tak marzyłam, wow, ale bym chciała iść. Bardzo często byłam na stronie internetowej i pamiętam, że wtedy bilet właśnie też kosztował najtańszy około 55 funtów na taki spektakl. I ja sobie na to nie mogłam pozwolić i to było moje marzenie. Ja przychodziłam i po prostu wzdychałam do tego spektaklu Dorotka i Czarnoksiężnik z Krainy Oz. Takie, wiecie, wielkie banery, te teatry takie piękne, takie stare, taka piękna architektura. To marzenie jest jeszcze niespełnione, natomiast w tym momencie mnie stać, żeby sobie kupić bilet na West End, więc bardzo się za to cieszę i jak będę kolejny raz w Londynie, to spełnię moje marzenie i pójdę do teatru muzycznego. Kolejna praca. Jakoś na internecie znalazłam, to prowadził mężczyzna z Iranu albo z Iraku. To była taka organizacja dla ludzi bardzo bogatych Arabów, przeważnie z Bliskiego Wschodu, czyli Katar, Kuwejt, Zjednoczone Emiraty Arabskie. Dla każdego kraju była taka książeczka zrobiona i tam były wszystkie serwisy dla nich, specjalnie dla nich, czyli arabscy dentyści, arabskie kosmetyczki, restauracje, właśnie jakieś kulturalne eventy dla nich. Po prostu wszystko, od medycyny poprzez rozrywki do jakichś porad prawnych. Wszystko specjalnie dla nich, tak? Czyli dla takiego arabskiego rynku. I my pracowaliśmy pod Harrodsem i Knightsbridge i jeździliśmy w takie okolice Marble Arch też, tam, Jezus, ja nie wiem, Marble Arch, no tam jeździliśmy, nie wiem, czy tam jest jakaś ulica czy coś, w miejsca, gdzie oni po prostu spędzają czas, gdzie chodzą i my im rozdawaliśmy te książeczki. To dosłownie była cała książka z adresami, ze zdjęciami i z różnymi takimi serwisami dla nich. I mieliśmy taki wielki różowy samochód, koszulki i miałyśmy chłopaka, który był przebrany na przykład za, nie wiem, za myszkę Miki i my miałyśmy balony, bardzo dużo balonów dla dzieci. Też właśnie dzieci przyciągaliśmy, miałyśmy tego miśka i dzieci. I jeździliśmy po różnych takich bardzo bogatych miejscach. Dużo pod Harrodsem staliśmy zawsze i właśnie ten Marble Arch, pamiętam, Knightsbridge i coś takiego, nie? Takie rejony, już teraz nie pamiętam dokładnie, ale ogólnie tamta strona centrum Londynu. Bo oni rzeczywiście tam spędzali i tam czas i tam mogliśmy im te ulotki dawać. I pamiętam, że zarabiałam tylko 7 na godzinę, ale dostawałam te pieniądze do ręki, czyli nikt mi nie odliczał żadnych podatków i tak dalej. I wiecie, to była taka praca, nie praca. I po prostu, co my robiłyśmy? Dzieciom balony rozdawałyśmy, chodziliśmy pod Harrodsem, obchodziliśmy, potem na przykład była przerwa, to mogliśmy sobie zjeść coś, jakieś właśnie on nas zabierał do swoich kolegów, do restauracji irańskich i tam miałyśmy jedzenie po prostu za darmo. W sumie to były chyba same dziewczyny i ten chłopak, chyba jeden albo dwóch chłopaków, oni się przebierali w te takie maskotki dla dzieci. Bo już pod koniec, to był ten moment, kiedy ja straciłam nadzieję na lepsze życie w Londynie i szukałam czegokolwiek, byłam zdesperowana. Wtedy jakoś mniej więcej, jak już po prostu miałam wszystkiego dość, miałam totalne wypalenie psychiczne, zawodowe na po prostu każdym możliwym aspekcie. A z drugiej strony, jak sobie pomyślałam o powrocie do Polski, to dosłownie dostawałam ataku paniki, bo sobie totalnie nie wyobrażałam powrotu i jak ja bym tam miała znowu żyć. To było bardzo, bardzo dziwne i mocne uczucia. Myślę sobie, że raz byłam na bezrobociu w Londynie. Ten mój chłopak powiedział mi, że skoro i tak nie pracujesz teraz, to zapisz się na bezrobocie. Rzeczywiście zapisałam się, tam krótko byłam na tym bezrobociu, może powiedzmy 2 miesiące max w ogóle. Co 2 tygodnie miałam spotkania, musiałam pokazywać im, że szukałam pracy, że wysłałam CV. W ogóle bardzo to było proste, ale pamiętam, że bardzo mało oni płacili za to bezrobocie. Co nie chcę Wam skłamać, kurczę, bo powinnam sprawdzić w internecie, ile dokładnie mi płacili.
Ja sprawdzę i tu napiszę, ok? I dostawałam 70 funtów na tydzień. Co tak naprawdę przy tych beznadziejnych pracach, to naprawdę nie było takie złe. Miałam to 70 funtów i właśnie coś tam posprzątałam, może trochę więcej i tak dalej, więc w sumie miałam na przeżycie. Ale tak jak mówię, na tym bezrobociu byłam dość krótko. No i potem stwierdziłyśmy, że trzeba robić biznes. Robimy tak. Musiałyśmy się z tamtego domu wyprowadzić i Anka znalazła inny dom, który był okropny. Tam mieszkało 20 osób i było, nie wiem, 8 pokoi, mieliśmy jedną łazienkę, to było okropne, to było, nie było salonu żadnego. Kuchnia to była taka, że wchodziłeś i musiałeś wyjść, nie było żadnego stołu, nic, taka wiecie, mała kuchnia kwadratowa. W życiu czegoś takiego nie widziałam. Ja w ogóle nie pojechałam oglądać tego mieszkania, bo nie mogłam, tego domu. To był dom na Fulham, czyli bardzo w ogóle fajna dzielnica, ale dom był tragiczny. Nigdy czegoś takiego nie przeżyłam. Miałyśmy 2 pojedyncze łóżka, jedną szafę, taką najprostszą, malutką szafę dla dzieci. Ja to zobaczyłam, wie Anka, ej, co ty zrobiłaś? Ja tutaj nie dam rady mieszkać. Po prostu ja nie mogę mieszkać w czymś takim, że ja muszę czekać rano godzinę do łazienki. Mam jedną szafę z tobą na pół, gdzie są 2 półki na krzyż. Nie ma ogródka, nie ma salonu, w kuchni nie ma stołu, żeby sobie usiąść. Ja po prostu nie dam rady. Są pewne granice. Szanujmy się. Z pięknego domu w Chiswiku trafiłam do najgorszego miejsca chyba, w jakim byłam. Spałam tam jedną noc. Powiedziałam do mojego chłopaka, że ja teraz będę tam spała u niego, dopóki nie znajdziemy czegoś nowego, bo ja po prostu nie dam rady. Jakoś to wyszło, że Anka jakby przyznała mi rację od razu, nie kłóciła się ze mną. Ja powiedziałam jej, że chcesz, to sobie tam zostań ogólnie, ale ja po prostu nie dam rady tam mieszkać. Więc ona bardzo szybko jakby zrozumiała ten błąd. Zapłaciłyśmy za 2 tygodnie, nie potrącił nam za cały miesiąc, tylko pamiętam, że jednak coś tam musiałyśmy zapłacić, ale nie chyba cały miesiąc. I szukałyśmy i szybciutko znalazłyśmy biznes. Wynajmiemy cały dom oraz pokoje będziemy wynajmować ludziom. I my za to będziemy mieszkać za darmo, albo prawie za darmo, tak? I to był dobry pomysł, ale w tamtych czasach nawet się umów nie podpisywało żadnych. My oczywiście musiałyśmy podpisać umowę o wielki dom za prawie 2000 funtów na miesiąc plus rachunki. Więc my podpisałyśmy umowę, natomiast my z naszymi lokatorami, my takie ufne dziewczyny z Polski nie podpisywałyśmy i miałyśmy bardzo dużo dziwnych sytuacji. Dość szybciutko znalazłyśmy piękny dom East Acton, blisko stacji pociągowej. Podpisałyśmy umowę bez problemu z właścicielami i to był taki dom, on nie miał ogrodu, bo ogród należał do dołu, naszą część domu, po schodach pierwsze piętro całe. I jeszcze poddasze, to była nasza część. Na dole były 2 pokoje i salon i poddasze całe. Na dole była jedna łazienka i na poddaszu był wielki pokój, bo to było po prostu poddasze z łazienką. Więc my z Anką zamieszkałyśmy w tym wielkim pokoju ze swoją własną łazienką u góry, więc naprawdę upgrade na maksa. Kuchnia była piękna, duża, miałyśmy taki drewniany, ciężki stół z 10 krzesłami. Bardzo miła, przyjemna kuchnia, okno tutaj, okno tam, jasna. Miałyśmy widok właśnie z kuchni na ten ogród na dół. Do tego był salon, no i 2 pokoje. Jeden pokój taki normalny, jeden malutki pokój. Bardzo mały był ten pokój, mega, mega malutki. I my oczywiście nowe bizneswomanki, ok? Pierwszy nasz biznes w życiu. Myśl, jak tutaj zrobić większy zysk. Myśmy ten salon zamieniły na pokój. To był dość spory pokój. Jakoś to tak wyszło, że nie do końca miałyśmy pieniądze, żeby kupić szafę i tam za bardzo nie było szaf, ale jakoś zorganizowałyśmy łóżko i materac, no i szukałyśmy po prostu ludzi. No i tam już były jaja z tymi ludźmi, już tam nie będę wchodzić w szczegóły, bo były rotacje różne, przeróżne. Przecież jakieś tacy chłopacy, oni byli z Irlandii i mieli taki też okrutny akcent, że ciężko było ich zrozumieć. No i oni powiedzieli, że nie mają pieniędzy dzisiaj, ale jutro będą mieć, bo mają pensję jutro i nam zapłacą tam kaucję i z góry za miesiąc i tak dalej. Więc my z Anką, okej, no problem. My po prostu, wiecie, no problem na wszystko. No i minął dzień, a oni przychodzą i mówią, że nie mamy pieniędzy dzisiaj, ale jutro będziemy mieć na 100%. My z Anką, no okej, dobra, no to może być jutro, no czekamy, tak.
No i słuchajcie, był kolejny dzień i oni znowu nie mieli pieniędzy. Nie pamiętam, ile u nas dni zostali. To się przedłużyło na parę dni, tydzień, aż my w końcu im powiedziałyśmy, że mają się wyprowadzić, że my ich nie chcemy po prostu. No i się wyprowadzili, tylko że my już byłyśmy stratne te, nie wiem, 5-7 dni, wiadomo. Oni nam nic nie zapłacili, no ale na szczęście też się wyprowadzili, tak, nie robili jakichś jaj. W ogóle oni byli trochę dziwni i wcale nie byli tacy fajni. W tym pokoju dość długo miałyśmy Brytyjkę, potem miałyśmy takiego Hiszpana w tym salonie. On pracował, wiecie, w branży IT, więc w zasadzie on nic nie gotował, tylko kupował mrożonki, wsadzał do mikrofalówki i to jadł. Też chodził do biura na wiele, wiele godzin, więc jego rzadko w ogóle widywałyśmy w domu, to był taki idealny lokator. Potem w ogóle była taka sytuacja, Jezus, ja już nie pamiętam, z kim myśmy tam jeszcze mieszkały, ale my mieszkałyśmy tam z paroma osobami. Brytyjka się wyprowadziła i my, żeby jeszcze zwiększyć zyski, bo wiecie, okazało się, że to nie jest żaden biznes. Niejednokrotnie musiałyśmy właśnie płacić za kogoś, kto nam na przykład nie zapłacił za cały tydzień rachunki, za czynsz i tak dalej. My zawsze wszystko płaciłyśmy na czas. To było prawie 2000 funtów, chyba 1800 funtów dokładnie kosztował ten dom, z tego co pamiętam, plus rachunki. Do tego mniejszego pokoju, tam gdzie ta Brytyjka była i oddałyśmy ten nasz strych wielki z prywatną łazienką i chyba parze to wynajęłyśmy. Historia z domem była dobra historia. Myśmy nigdy sobie nie zrobiły, wiecie, takiej tabelki, jak nam to wyszło finansowo, ale jestem pewna, że summa summarum nam to wyszło lepiej. Myśmy płaciły mniej niż jak gdybyśmy normalnie płaciły i wynajmowały. Też za warunki, bo jednak po pierwsze my tam jakby rządziłyśmy, po drugie, miałyśmy naprawdę super ten taras. Strasznie miałyśmy dużo myszy i szczurów w tym domu. Mysz na myszy, szczur na szczurze, w łazienkach, w kuchniach, wszędzie one były. Wszędzie one rurami gdzieś tam, wiecie, w zimie zimno im i przyłażą. I ja pamiętam wtedy jeszcze tak nie zajmowałam się humanitaryzmem, miłością do zwierząt, wegetarianizmem jeszcze. I pamiętam, że raz mysz mi się przykleiła na lep. Boże, to było okropne. Ta myszka, ona była taka piękna. Ona miała futerko i ona miała takie oczy i ona się na mnie patrzyła, a ja po prostu nie wiedziałam, co ja zrobiłam. Jak jeszcze nie miało jej odkleić, bo te lepy są takie, że się jej ciało wyrwał, bo ona jest malutka. Wyszłam i poprosiłam lokatora, żeby, nie wiem, żeby zabił tą myszkę, żeby nie cierpiała. I już potem kupiłam Human Trap, czyli po prostu, wiecie, to z tą taką klapką. Mysz wchodzi i się zatrzaskuje i możesz ją wypuścić. Potem ona ci wchodzi z powrotem do domu i to taka zabawa super. Także raz miałam to okropne przeżycie z tą myszką, jak ją jakby zabiłam, no nie, i to było jeden raz w życiu, to zrobiłam i żałuję trochę, bo wiecie, ja naprawdę bardzo kocham zwierzęta. Ja nie chcę ich zabijać. Nigdy. Więc tak to mniej więcej wyglądało w Londynie. Dużo śmiesznych historii, różnych historii z prac też. Jak na przykład pracowałam w takiej pracy jako kelnerka Supper Club. To była moja najfajniejsza praca kelnerki. To oprócz tego, że to był klub nocny i te eventy tam były, to czasami też wynajmowali ludzie na prywatne imprezy. I na przykład kiedyś były żydowska impreza, jakiś taki ważny event, trochę religijny, trochę rodzinny i oni tam tańczyli i w ogóle jedli i tacy w porządku byli w ogóle ci ludzie z klasą. Były w niedzielę o 11, więc my tacy zmęczeni, bo skończyliśmy pracę o 5 rano i musieliśmy zmieniać prześcieradła. Kończyliśmy pracę o 3 w nocy, bo takie są reguły w Londynie, tak? O 3 zamykane jest bar i tak dalej. Natomiast zanim wyszli ludzie z takiego klubu, to minęło pół godziny, była 3:30, a potem było zamieniane tych prześcieradeł, bo tam były łóżka wszędzie i białe prześcieradła, więc czasami zeszła nam godzinka, czasami godzina i pół, bo jeszcze coś tam musieliśmy, nie wiem, pozamiatać czy coś, już nie pamiętam dokładnie, ale na pewno to ściąganie tych prześcieradeł i zamienianie. Więc ja kończyłam 5 rano, tak około mniej więcej. Jechałam na rowerze z powrotem do domu. Boże, co za czasy to były. W nocy czasami jechałam, nie wiedziałam czy chodnikiem, czy ulicą, bo ulicą się szybko jechało, bo po prostu nie było chodników i jechałam w dół, bo tam się w dół jechało dużo, jak wracałam z Notting Hill. Po prostu ja taka wyrąbana jechałam 45 minut do domu szybko na rowerze. I o 11 miałyśmy na przykład tą imprezkę z tymi Żydami i było spoko. I w ogóle najlepsze było, że skończyliśmy, wiecie, 3-4 po południu, bardzo fajnie, masz jeszcze wieczór. Wcale nie jakaś trudna praca, bo w zasadzie nic nie było do roboty. Myśmy po prostu im podawali jedzenie
i zabierali jedzenie. Tyle. Najprostsza praca na świecie. Nawet wychodziliśmy do domu, to nasza menadżerka, ta super dziewczyna, powiedziała nam, że bardzo był zadowolony i zostawił dużo pieniędzy jako napiwek i każdy z nas dostał po 100 funtów. Wiecie, za kilka godzin pracy w Londynie na tamte czasy to dla mnie po prostu były jakieś ogromne pieniądze. Mieliśmy tego labradora i kiedyś pamiętam, że wzięłyśmy tego labradora w Hyde Parku, bardzo daleko metrem, bo w Anglii psy mogą metrem i tak dalej. I wzięłyśmy go rano, rankiem o 9:00 i już była 10:00 w nocy, a my jeszcze z tym psem nie wróciliśmy. I właściciel psa pisał w ogóle do mnie i pamiętam, że on był zły i miał pretensje do mnie. Po pierwsze miał pretensje, dlaczego w ogóle wzięłam psa na tak długo, a po drugie miał pretensje, dlaczego nie powiedziałam mu o tym. A to było tak, że nasz właściciel domu on czasami bardzo późno wstawał, bardzo, po południu. I ten pies biedny siedział po prostu tyle godzin sam. Więc my często go brałyśmy bez pytania. My go notorycznie brałyśmy rano na spacery. Ja go brałam bez pytania, tylko wiecie, brałam go na godzinkę i wracałam z nim. No nie, a tutaj wzięłam go rano na cały dzień i nie wróciłam. I mało tego, przyjechał wtedy kuzyn tylko na dzień, na wizytę i on chciał spotkać tego psa, a psa nie było. Pamiętam, że był wtedy mega zły i w ogóle mu się to nie podobało. Pies się świetnie bawił, bo wtedy to było święto marihuany i jakby świetna masowa impreza, więc Labrador też miał fan. Rok miałam po prostu wybitny, bo właśnie wszystko mi się w miarę dobrze układało. Ta taka londyńska wolność, zupełnie inny świat niż Polska. Wtedy, wiadomo, teraz Polska się zmieniła, ale w Londynie wtedy to było takie, wiecie, wielkie multikulti metropolia. Po prostu metropolia. I ja ogólnie nie lubię dużych miast i metropolii, natomiast jest to bardzo, bardzo ważne, żeby mieć też takie doświadczenie w życiu i żeby zobaczyć, jak to wygląda. To jeszcze mam jedną taką fajną historię. Jak już po prostu szukałam wszystkiego, już byłam tą nianią, już byłam na samej końcówce mojego pobytu w Londynie, wysyłałam CV w ogóle na każde stanowiska, jakie tylko były. W magazynach, na menadżerki, na dyrektorki. Naprawdę byłam w takiej desperacji, że wysyłałam wszędzie i mówię, a nuż może coś się trafi ciekawego, jakimś cudem. I pamiętam, że raz zadzwonili do mnie i to była jakaś w ogóle egipska, arabskie miejsce, restauracja arabska. I ja przyszłam taka na rozmowę i ja mówię do tego kolesia, że mam tego wszystkiego dość, że ja pracowałam tu, Michelin nomination, kasyno, 5-gwiazdkowy hotel, taka restauracja, sraka, taką kuchnię znam, taką, wszystko tam wyliczam. Powiedziałam, że mam tego serdecznie dość, ja po prostu znam tą pracę na wylot, traktują mnie, jakbym po prostu nie wiedziała, jak się tacę nosi, uczą mnie jakiś po prostu głupot, gdzie to wszystko wiem od 10 lat i po prostu ja już jestem na końcówce, nawet nie chcę być kelnerką, tylko po prostu szukam już czegokolwiek, a nuż się znajdzie jakieś fajne miejsce, gdzie będą mnie traktować z szacunkiem, gdzie będzie zespół fajny, jak rodzina i będziemy się lubić wszyscy. I ten koleś tak na mnie patrzy, w ogóle wiecie, taki oczarowany i mówi do mnie, że jak chce, to on mnie zrobi menadżerką od jutra w tym miejscu. Ale nie ma umowy o pracę. Będzie mi płacił po prostu do ręki na lewo. Wiecie co, ja nigdy nie byłam menadżerką i to ja też byłam w takim miejscu w moim życiu, że ja już po prostu byłam na wylocie. Ja się nigdzie nie chciałam angażować. Dla mnie taka praca, to, wiecie co, to nawet nie był głupi pomysł. To był nawet okej pomysł, gdybym chciała na przykład zobaczyć w ogóle, jak to jest być menadżerką, nawet się spróbować. Oczywiście to nie jest fair, bo powinnam dostać umowę o pracę i tak dalej. Tego nie pochwalam. Natomiast ogólnie to nie był taki głupi pomysł. Natomiast, tak jak mówię, już miałam tak serdecznie dość tego miejsca, że ja bardzo mu podziękowałam i nie wiem, czy powiedziałam, czy się zastanowię, czy co. Po prostu podziękowałam mu i powiedziałam mu, że nie dam rady. Bo dla mnie to jest coś takiego, że ja bym się musiała jakoś tam zaangażować w to. Jednak bycie menadżerką to jest jakaś większa odpowiedzialność i jakbym już miała nią być, to chciałabym się czegoś nauczyć i być taką, wiecie, dobrą menadżerką po prostu, a nie jakąś beznadziejną, która nic nie wie, nic nie umie i tylko kasę bierze większą niż kelnerki. W ogóle to jest spoko opcja. Ja bym chciała kiedyś być menadżerką kelnerek, bo naprawdę dużo wiem o tej pracy. W sumie to jest jedno z moich marzeń. Ale wiecie co? W swojej restauracji własnej będę też menadżerką kelnerek. To by było piękne. Zaraz znowu zacznie padać. Ok, kochani, dajcie znać, czy macie jakieś pytanka odnośnie Londynu. To były niesamowite prawie 2 lata mojego życia. Poznałam
cudownych ludzi, z którymi jestem przyjaciółką do dzisiaj. Cała rodzina mojego byłego chłopaka. Bardzo, bardzo, bardzo mocno ich kocham i jestem wdzięczna, że w ogóle spotkałam takich cudownych ludzi na swojej drodze. Kochani, dziękuję bardzo za uwagę i pamiętajcie, subskrybujcie, bo brakuje tylko 40 osób do naszego live'a. A tam możecie zadać mi wszystkie pytania o wszystkie kraje. Ok, kochani, życzę Wam pięknego dzionka, buziaczki, pa! Biegłam z tamtej części wyspy. Siedzę 30 minut i patrzę się, mówię, gdzie jest moja druga torba? Nie mam mojej torby, o nie, zostawiłam. Bo ja siedzę po drugiej stronie wyspy i mówię, gdzie ona? Aha, okej. Przyszłam z torbą tutaj nagrywać i zapomniałam o niej i słuchajcie, jest. Pół godziny później, po deszczach, po burzach, będzie wszystko mokre, ale jest. Malediwy są mega, mega bezpieczne. Najbezpieczniejsze miejsce, w którym mieszkałam chyba w życiu. Torba jest, jak widać. A w niej, słuchajcie, mam portfel i wiecie, nie chodzi o pieniądze, bo tam pieniędzy za dużo nie ma. Nawet nie chodzi o karty, bo to można zablokować, tylko chodzi o moje dokumenty. I nawet mi nie chodzi o dowód polski, bo go nie potrzebuję i mogę wyrobić, ale na przykład to ID z Emiratów. Cudowne, cudowne Malediwki. Zawsze polecamy, zawsze wszystkich zapraszam. Wpadajcie, odwiedźcie mnie, spotkamy się.